Cześć! W tym odcinku zobaczycie, jak pierwszy raz jadę sama do szkoły samochodem. Zobaczycie, jak jeżdżę i męczę się ze wszystkimi członkami rodziny. Oh my god, I almost died! I almost died! That was so scary! Ja chyba dzisiaj zdecyduję się jednak na autobus do szkoły. Jezu! Bez przesady, no już. Koła pourywamy, jak będziesz tak jeździć. Okej, Amelka, teraz skręcasz w lewo. Gdzie? W lewo. No w lewo. Co ty robisz? Amelka! Dobra, to jest lewo. To jest baby you're a Zamknij się! Jezu, ale mamy się wydrzeć we dwie! Ale ty się drzesz jak jakiś debil! Ale mamy się wydrzeć we dwie, bo teraz Do mamy tego się nie chłopawkę. spodziewałam! Ty nagle... Dobra, dawaj, 3. Cause baby you're a firework. Come on, let it coś tam, coś. Nie znam tekstu. Au. Czy to nie jest jednokierunkowa? Nie wiem. Oj, no sorry, Hania, ale nie mogę cię zawieźć do szkoły. No bo mam już pasażera. I tak chciałam z tobą jechać. No i dodatkowo opowiem wam trochę więcej o moim samochodzie. Oglądajcie. Jest godzina tak 6:30, zaraz zobaczę. Tak, 6:30 i wstałam o 6:00. Jeszcze się przygotowałam do szkoły, no i tak o 7:10 wychodzę z domu, może trochę później. No i jadę do szkoły. Moim własnym samochodem, wiadomo. Ja zaczynam oczywiście od wyjazdu z garażu. Mam już swoje klucze do bramy. No i zaczynam jechać do szkoły. Muszę uważać. Dobra. Chociaż mała jestem, to taki. Ślisko jest dzisiaj przez śnieg i lód na drodze, bo nagle zima sobie przypomniała, że potrzebujemy śniegu. No i ogólnie to nie jeździ się tak super. Do szkoły skróciłam sobie jazdę o godzinę, może tak ogólnie, bo do szkoły jechałam tak około 50 minut. Bo zawsze były jakieś korki, albo się samochód spóźnił, autobus się spóźnił. No a tak to teraz jadę 20-25 minut, to zależy jaki jest też ruch, ale na pewno szybciej, więc zaoszczędziłam sobie na pewno godzinę. Czyli 30 minut rano i 30 minut po południu. Od 3 tygodni, jak tylko pojawiło się auto, Amelka bez przerwy jeździ. Chyba z 300 km nabiła codziennie, robi różne trasy w okolicach domu, ale też dalej. No tak, żeby trenować. Bardzo jestem dumna. Najgorzej mi się jeździ jakby z innymi. W sensie z mamą. Z mamą się nawet okej jeździ, choć czasami ona ma takie uwagi, jakbym nie potrafiła jeździć trochę, a potrafię, ale to jest do przeżycia. Uważaj tam do tyłu, jak cofasz. Spojrzałeś się? Patrzyłam Dobrze. i cofałam. Poczekasz, on przejedzie i dopiero migasz. Dobrze, mamo. To tak to on się boi, że ty wyjedziesz. Możesz się bardziej prawej strony trzymać? Ale jak to są samochody? Ty masz pierwszeństwo, ale jakby on nie chciał zjechać, to ty się zatrzymaj, dobra? Dobrze, zjechał. Tak lepiej czasami ostrożniej, tak nie, że taka pewna jesteś, tylko tak troszkę spokojnie. Dobrze. Tak? No ja potrafię jeździć. To się okaże. Z Hanią strasznie mi się słabo jeździ, bo ona ciągle ma jakieś uwagi. Albo co ty robisz, tak nie można, to jest niezgodne z przepisami. A ona nie zna przepisów i dobrze jadę.
Jezu, Amelka, no uważaj, tam samochód wyjeżdża. Ale Hania, ja mam pierwszeństwo, on mi nie wyjedzie, patrzę na niego. No i co z tego? Rozbijesz nas zaraz. Czemu się tak trzęsie? Uspokój się. No wiesz co, to chyba jednak był głupi pomysł, żeby z tobą wsiadać do tego samochodu. Uważaj, tam dziecko idzie. Ale po chodniku! No i co? Może zawsze ci skręcić i co? Przejedziesz małe dziecko? Zabiorą ci to prawo jazdy, zanim nie zdążyłaś sobie pojeździć. Uważaj, pies! A dobra, to nie masz. No i z tatą mi się słabo jeździ, bo zawsze jest jakieś o uważaj, studzienka, coś tam, bla bla bla. Albo łapiesz wszystkie dziury. Uważaj, dziura. No ale zaliczyła się, no ja nie wiem, specjalnie w nią wjechałaś. Nie! Machasz tą kierownicą i zawsze w dziurę. Uważaj. No i studzienkę zaliczyliśmy, brawo. Masakra. Ogólnie to lubię jeździć, sprawia mi to mega fan, bo nawet jeśli jadę z Hanią, z mamą albo z tatą, jest mi to naprawdę obojętne, choć najbardziej lubię jeździć sama. No bo no jednak sprawia mi to przyjemność, że wiecie, jestem taka wolna, jadę no 45 na godzinę, ale to i tak czy siak jest dla mnie nawet dużo. No i ogólnie, nie wiem, przyjemnie jest strasznie. Jestem sama, jeszcze nie jestem na takim etapie, że sobie słucham muzykę, bo to mnie trochę rozprasza, ale za niedługo będę sobie słuchała muzyki i vibe'ować sobie będę do piosenek. I just woke up from a dream when you and I had to say goodbye. Więc strasznie się cieszę, że mam to prawo jazdy. No i pewnie zastanawiacie się, dlaczego to Amelka, mimo że jest młodsza i ma zaledwie 14 lat, jako pierwsza zaczęła prowadzić auto. A odpowiedź jest prosta. Otóż to wszystko dlatego, że to ja zazwyczaj byłam tą osobą, która jako pierwsza musiała się uczyć wszystkich rzeczy i pomagać jej. Jako pierwsza nauczyłam się czytać i musiałam czytać nam wspólnie książki. Jako pierwsza nauczyłam się jakoś porządnie mówić i musiałam tłumaczyć ją, ponieważ ona stwierdziła, że jest zbyt leniwa, żeby też nauczyć się gadać i wymyśliła sobie jakiś swój własny język, który tylko ja rozumiałam. Amelka, jak była mała, to tak jakby mówiła w innym języku, wymyślała jakieś słowa i ciężko ją było zrozumieć, a Hania jakoś wszystko tłumaczyła, jakby z tłumaczem Amelka przychodziła. Bardzo śmieszne. Także naprawdę zaciągnęła już u mnie dość dużo przysług. No i chyba najmniejszym problemem byłoby dla niej, żeby odpłacić się po tych wszystkich latach mojej męki tym, że musi mnie trochę powozić. No a poza tym, jako że mam już 16 lat, w tym roku 17, no a w kolejnym 18, chyba nie do końca opłaca mi się zdawać to prawo jazdy teraz. Tym bardziej, że to nie jest to normalne prawo jazdy, tylko na tego czterokołowca lekkiego, tak to się chyba nazywa. Po prostu wychodzę z założenia, że lepiej zdać już to normalne prawo jazdy i jeździć normalnym samochodem. A Amelka, no, może mnie czasami powozić. A dla tych, którzy się zastanawiają, czy moi rodzice się nie boją jeździć i w ogóle czy to nie jest jakieś trudne i tak dalej, no to wydaje mi się, że rodzice po prostu mi ufają i puszczają mnie i już sama zaczęłam jeździć, jak widzicie. Wcześniej jeździłam z rodzicami, żeby oni też zobaczyli, czy dobrze mi wychodzi i też jakby pomogli mi, powiedzieli co i jak na tych drogach tutaj do mojej szkoły. Więc no po prostu mi ufają i wiedzą, że jestem sama w stanie sobie już jeździć do szkoły. No więc to robię. Kolejny dzień jadę za Amelką do szkoły, no bo patrzę, czy dobrze sobie radzi, żeby się nie denerwowała, ale trochę ją śledzę. Musiałam wstać, nie pomalowałam, jestem nieprzytomna i ukrywam się za różnymi samochodami, żeby mnie widziała, ale coś czuję, że mnie widzi. No ale mam nadzieję, że nie przeszkadza jej to, a ja się czuję bezpieczniej i pewniej z tym, że po prostu obserwuję, jak ona się uczy jeździć. Ja już jestem pod szkołą prawie. Tak, od paru minut zorientowałam się, że non-stop jedzie ze mną duży, biały samochód. Czy to zbieg okoliczności, że mama ma taki sam? No, nie sądzę. No i zrozumiałam po prostu, że jak mama za mną jedzie, no to okej, chcę się upewnić, że dobrze jadę. No, wszyscy się uśmiechają do mnie, patrząc na moje auto. Teraz to robię zawrotkę i parkuję pod szkołą. Jak znajdę miejsce. Mam nadzieję, że znajdę.
Moje całe miejsce mi zabrali. Tak beznadziejnie wszyscy zaparkowali, że nigdzie nie stanę. Przez to, że moja szkoła położona jest bardzo blisko centrum Warszawy, to dookoła jest dużo zaparkowanych samochodów i bardzo ciężko jest znaleźć wolne miejsce. Gdyby nie to, mogłabym zaoszczędzić więcej czasu na dojazd, a tak to muszę minimum 10 minut przeznaczyć na szukanie wolnego miejsca do zaparkowania. Jest dużo miejsca jednak. Kurde, myślałam, że jest mniej. Dobra, robię tak. Tak, teraz jadę do przodu. Żeby być bliżej tego malucha. Dobra, dobra, dobra. Chyba ładnie zaparkowałam. Mam nadzieję. Taki silly place. I got delicious tissue. A ty co tu robisz? Nie, nic nie robię tutaj. Tak nagrywam, bo ładny samochód. Ha? Amelka szczęśliwie zaparkowała pod szkołą, ja wracam do domu. No i kończy Amelka o 15:40, więc o 15:40 będę pod szkołą czatować w ukryciu. No i znowu będę ją eskortować w tajemnicy do domu. Tak jak Wam obiecałam, teraz bardziej opowiem o swoim samochodzie, a bardziej o tym, co jest wewnątrz. No więc może się wydawać, że jest taki mały i w ogóle w środku nie ma miejsca, a tak naprawdę jest go bardzo dużo. Nawet może więcej niż w normalnych samochodach. No i mam masę półeczek, gdzie już mam okulary, tutaj mam akurat gumę do rzucia i tak dalej. Różne rzeczy mogę wsadzić. W samochodzie, jak widzicie, są dwa miejsca. Jedno to jest akurat trochę z tyłu, dlatego że ja się musiałam przesunąć do przodu, żebym po prostu miała lepiej, no żeby mi lepiej się trzymało nogę na pedale. Ale też mogę odsunąć do tyłu. O, i wyrównać się. Też jest z tyłu dużo miejsca, tu lepiej akurat nic nie wkładać, no ale na upartego. Tu mam wieszaczek na moją torebkę i za nim też, jak widać, jest bardzo dużo miejsca. Równie dobrze zmieściłaby się tu mała walizka. No taka duża to chyba nie wejdzie, chyba żeby ją tam jakoś sadzić. Nie wiem, jeszcze nie próbowałam. O, no i może się wydawać, że mój samochód bardzo różni się od innych, ale to nie jest wcale prawda, bo mam wszystko tak jak normalne samochody, kierownicę, tutaj klakson, światła, kierunkowskazy, wycieraczki, hamulec ręczny, jest automatyczna skrzynia biegów, a jeśli mam jechać, wiecie, do przodu, do tyłu i neutralny, to mam tutaj. Akurat trochę inaczej, po lewej stronie. A tak się włącza moje autko, tutaj. I tutaj mam monitorek, wszystko, tutaj akurat zrobisz. Tu mam neutral. Widać, że mam wsteczny zaciągnięty. Mogę przejechać, bo tyle mi zostało baterii, to mogę przejechać też 45 km. Jak podładuję, to będę mogła 75, bo to jest maksimum. Ale najśmieszniejsze są szyby, bo one jednak są zdecydowanie inne niż w normalnych samochodach, bo otwiera się je tak. O. Proszę. I mam otwartą szybę, a zamyka się. O. No i lusterka, one też są takie okrągłe. A teraz możecie zobaczyć różnicę pomiędzy moim samochodem a normalnym, mojej mamy. Nie no dobra, może trochę przesadziłam, bo samochód mamy jest serio strasznie duży, bo może pomieścić aż 7 osób, więc jest serio spory. No ale patrzcie, no tak porównać mnie i mój samochód, no to ja mam tak 1,60 m, tak około. No a no dobra, mały, ale idealny. No dobra, a teraz tak totalnie na poważnie. Już kilka razy jechałam z Amelką do szkoły i ze szkoły, więc mogę przyznać, że wcale się aż tak bardzo nie kłócimy, a ja nie jestem takim okropnym pasażerem i nie czepiam się tego, jak ona jeździ, to po pierwsze, a po drugie, nie robię takiej paniki. No, może też dlatego, że wszyscy mnie uprzedzili, żebym się ogarnęła i jeśli będę się czepiać tego, jak Amelka jeździ, to nie będę z nią jeździć. Więc stwierdziłam, dobra, trudno. Także ani nas aż tak się bardzo nie sprzeczałyśmy w samochodzie, ale no, powiedzmy, że troszeczkę się drzemy, no bo Amelka nie ma radia i musimy wszystkie piosenki śpiewać same.
I'm covering my ears like a kid. When you want me nothing. I go la la la. Hania, to wszystko słychać. Co? Wszyscy przechodnie słyszą, jak my śpiewamy. Bo... Żartujesz. No nie.